odpowiedzialność. Bo cała rzecz jest, żeby być dowódcą w takiej partyzance, jeżeli to można nazwać partyzantką, w takich walkach ulicznych, w takiej nieumiejętności, to trzeba umieć brać odpowiedzialność za czyjeś życie. Trzeba być głęboko przekonanym, że nie robisz głupstwa, że to, że posyłasz tego tutaj, to ratujesz innych. Czy zabijasz jednego Niemca, czy pół Niemca jest bez znaczenia w tej całej sprawie. Bo to nie było ważne, ile się zabije Niemców. Ważne było, żeby był puk-puk. Żeby było słychać po drugiej stronie, że tu pukają granaty czy rewolwery. Ale istota była ta, żeby ochronić, wziąć odpowiedzialność, że posyłać na śmierć, bo tak się zdarzało. Szczególnie najgorzej, jak się cię nie słuchali i oni ginęli. Bo to była najgorsza rzecz. Bo wiesz, w tym zagrożeniu dajesz rozkaz. Oczywiście, Masza nawet mówiła, że rozkazy były świętością. To jest prawda. Ale dajesz rozkaz, ale in periculu mortis, to nagle ci strzela do głowy, że ja wiem lepiej. I wtedy ginie. I wtedy ginie. Myśmy to mieli. Ten Stasiek Brylenstein, który się zapytał, jaki jest adres w Warszawie, co ja powiedziałem, że jeszcze za wcześnie, to on się nie usłuchał. Ja mówię, wszyscy na lewo. A oni 4 chłopaków nie wytrzymali tego napięcia i poszli na prawo. I ci, co poszli 4 na prawo, wszyscy zginęli. A wszyscy poszli na lewo, wszyscy żyją. Ten, co bał się wyjść, też zginął. Jest taka zasada, a to jest tylko odpowiedzialność dowódcy. A tu nie trzeba być wojskowym, tu nie trzeba mieć żadnej przeszkolenia wojskowego. Trzeba widzieć, co się ma i co można uratować. Bo jak strzelają CKM-y, jak krzyczysz w pierot, to nikogo nie uratujesz. Ale jak masz walkę pozycyjną, to wiesz, że jak będziesz mądrzejszy, po pierwsze trzeba wymyśleć, co tamten ma na myśli. Co tamten chce zrobić. Jak ty wiesz, co on chce zrobić, to ty jesteś zawsze mądrzejszy. Bo żołnierz, który stoi w mundurze, on nie myśli. On ma rozkaz strzelać, zabijać wszystkich. I rzadko jakiś prawdziwy dowódca wojskowy mu powie, poczekaj, aż wejdą, przelecą. On mówi, rąb, strzela, jak się pokaże cień, strzelaj. Trzeba pokazać cień, żeby on trafił w palec, albo nie trafił. A człowiek cywilny myśli zupełnie inaczej. Zawsze trzeba myśleć, co on myśli teraz, co on chce teraz zrobić, bo on nie widział sukienkot. I co on teraz zrobi? Po pierwsze, niech się rozpręży. Po pierwsze, on jest napięty teraz, żeby strzelić i trafić. Ale po 5 minutach opadnie mu morda. I wtedy, jak z tym Karolem, no i wtedy możesz przeskoczyć. On strzeli, ale o sekundę za późno. Tak też było. Zawsze tak jest. Trzeba doczekać, trzeba wiedzieć, co on myśli. Kiedy on jest napięty, kiedy on strzeli, zanim cię zobaczy i cię trafi. A wtedy, kiedy on strzeli tak, jak się należy, jak już cię zobaczy, to gówno trafi. Trzeba wiedzieć, kiedy on już nie istnieje. I to jest cała sztuka dowodzenia w takich walkach. I właśnie z tym Staśkiem tak było. Ja wiedziałem, co tam się stanie, że wiedziałem. Rozumiesz, po pierwsze ogląd jest inny do człowieka, który dowodzi. On wie, co on chce. Człowiek, który jest żołnierzem, wyskakuje i idzie na rozkaz. I on nie wie, co się dzieje. Jeżeli tu się pali, wiadomo, że nie można, że tutaj strzelę, to trzeba znaleźć gdzieś tą drogę, która jest w tej chwili bezpieczna. Jaka będzie za parę godzin, nie wiadomo, ale teraz jest bezpieczna. Jeżeli się nie słuchasz, wtedy dowódcy, jeżeli masz do niego zaufanie, to giniesz. I tak też było. Bo ten Stasiek, Brylenstein, ta 4, ja już nie pamiętam wszystkich nazwisk, zobacz, jak to się wyciera z pamięci. Oni zginęli dlatego, że byli nieposłuszni.
I ten jeden, który zginął, Adam się bał wyskoczyć. Ja mówię, skacz, leci granat. Nie trafił go w głowę i był koniec. Ja stałem koło niego. Wiedziałem, że na mnie nie trafi, bo ja byłem 30 centymetrów od niego. Ja mówię, leci na ciebie granat. Skacz. Jak człowiek się boi, to w ogóle nic. Nie wolno. I on był wojskowy. Wojskowi się boją, bo wiedzą, jakie jest zagrożenie od broni. I on słyszy do tej serii to jest dla żołnierza wychowanego w wojsku, to jest niebezpieczeństwo. Dla chłopca, który nigdy z tym nie miał, on nie rozumie. Dowódca musi to rozumieć. Mimo że też był takim samym gówniarzem jak oni. Bo jak nie, to nie może dowodzić.